Musimy zadbać o to, żeby nie tylko wodę pić, ale też elektrolity dostarczyć. Mimo że temperatura jest około 25-28 stopni, to słońce jest tak intensywne, że czujemy trudy tej podróży. A teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje w kabinie 40-letniego DAF-a, gdzie masz do dyspozycji faktem 3 wydajne wiatraczki z Heli, ale to wszystko, na co możesz liczyć. Koniec luksusów, będziemy teraz mieszkać na pustyni, czas na maraton. Chłopacy nie mieli za dużo czasu na świętowanie, bo ważniejsze było, żeby się wyspali, wypoczęli, zregenerowali na kolejny odcinek najtrudniejszego rajdu świata. A my mamy 400 km do pokonania, żeby rozbić obóz w Hail i przygotować się za 2 dni na ich przybycie do obozu. Chłopacy przez 2 dni są zdani sami na siebie, nie ma szans na skorzystanie ze serwisu. Wszystko, co się zepsuje, muszą naprawić własnymi rękoma i na tym właśnie polega maratoński odcinek. Jeszcze tylko szybki przetrzemy. Jest z nami najlepsza chemia do tego, czyli w Arabii Saudyjskiej technik też daje radę. Kurzu jest strasznie dużo, więc non-stop po prostu odsypujemy siebie i samochody. Fesz wszędzie włazi, możesz mieć szczelnie zamknięte buty, skarpety, ale i tak poobcierasz stopy właśnie przez fesz. No ale każdy ma swój Dakar, prawda? Kamena walczy ze skałami, my walczymy z poobcieranymi piętami. Dla kogoś, kto siedzi przed telewizorem, pustynia to po prostu kupa piachu. No ale różnica między dawną Afryką, na której zaczynał się Dakar, a dzisiejszą Arabią Saudyjską, na której się odbywa aktualnie, no jest kolosalna. Zdecydowanie. Klasyczna Afryka to chociażby fesz. Pył, który wygląda jak twarda ziemia, a działa jak woda. Gdy auto w niego wjeżdża, to potrafi tonąć po osie. No, Arabia Saudyjska to królestwo gigantycznych wydm, niektóre z nich mają nawet po kilkaset metrów wysokości, więc no, można to nazwać wspinaczką na 4 kołach tak naprawdę. Ale to też są mordercze płaskowyże, wąskie kaniony, gdzie błąd o centymetr powoduje to, że możesz zahaczyć o głaz, który przetnie ci oponę, albo sobie po prostu urwiesz koło i rajd się kończy. I właśnie to jest ta zmiana. W Afryce walczyłeś o to, żeby nie zakopać się w piachu, a w Arabii o to, żeby nie rozbić się o skały i przetrwać tempo na otwartych przestrzeniach. Tak naprawdę to jest inna technika jazdy, inna scenografia, ale akurat zmieniona na plus, bo dzięki temu Dakar stał się bardziej epicki, a obrazki, jakie z niego mamy, są bardziej kinowe. Faktycznie, scenografia jest teraz bardzo kinowa i epicka. No ale zmieniło się też otoczenie nie tylko zawodników, którzy startują w rajdzie, ale też ich załóg, prawda? Inny rytm dnia, inne posiłki, inna organizacja biwaków. Ten Dakar teraz jest zupełnie czymś innym niż był w Afryce i w Ameryce Południowej. Tak, kuchnia, dostęp do produktów, sposoby regeneracji, to są detale, które tak naprawdę przez 2 tygodnie wpływają bardzo mocno na formę załogi. Karol przybywa w Arabii Saudyjskiej od początku rajdu. Miał teraz chwilę, by uchwycić kilka ciekawych momentów dookoła samego rajdu. Zobaczcie, co dla nas przygotował. Arabia Saudyjska to kraj islamski. Islam jest tutaj religią państwową, więc na każdym kroku natykamy się na meczety. Tutaj wala piękny meczet ze złotą kopułą i minaretami. Kolejny przykład zabitych marzeń o Dakarze.
O ile się nie mylę, załoga 5. miejsce zajmowała w generalce w ciężarówkach, w T5. No i co, jedno uderzenie w skałę, uszkodzone mocowanie resoru i podwozie i maratonu zawodnicy nie dokończyli. Jak sobie ciężarówki radzą z wymianą kół dzięki takiemu systemowi hydraulicznemu? Tak jak tu widzicie, stopa wychodzi i możemy podnieść cały samochód, ale też wykopać się z piasku dzięki temu. Oczywiście łopata musi być przygotowana. No i tak jak tu widzicie, najmocniejszy system chłodzenia, bo te samochody jeżdżą w niesamowicie wysokich temperaturach i chłodzenie tutaj to jest skrajnie wymagane. Jak na japoński team przystało, cały ceremoniał, wszyscy mechanicy po wyjściu pana Sugawary pochylają głowy. Elektronika przede wszystkim, czyli diagnostyka pierwsze co to podłączona jeszcze zanim kierowca wyszedł. Teraz wszyscy czekają na dyspozycję co dalej. Nareszcie Tomek, Darek i Adam dojechali na metę 5. etapu i mamy z nimi łączność. Przez 2 dni przemierzyli blisko 1000 km i ze wszystkim musieli mierzyć się sami. A wiecie, co jest najważniejsze? Nadal doskonale sobie radzą. Dokładnie. Przez większość stage'u numer 5 utrzymywali się w czołówce, ale także w klasyfikacji generalnej cały czas pną się w górę. No i co najważniejsze i najbardziej istotne, wciąż są bezkonkurencyjni wśród ciężarówek podczas rajdu Dakar Classic. A tabele prezentują się dzisiaj tak. Jak widzimy, Kamena Rally Team spisała się znakomicie. Dojechali na 6. miejscu w stage'u 5. A w klasyfikacji generalnej skoczyli o kolejne 2 oczka do góry i teraz zajmują 9. miejsce. A jakie wrażenia po zakończonych etapach maratońskich ma Kamena Rally Team? Dzięki uprzejmości NRF przybliży Wam to Darek. Jesteśmy właśnie po jednym z najtrudniejszych etapów w całym Dakarze. Jest to etap maratoński. On się różni znacznie od normalnych stage'y, ponieważ wyjeżdżając na niego nie będziemy mieć kontaktu z naszym zespołem technicznym, ani wsparciem, ani z biwakiem, więc kończymy odcinek gdzieś na pustyni. Organizator zawsze dba o to, żebyśmy nie mieli tam internetu, żebyśmy nie znali wyników, żeby ten maraton trwał przez pełne 2 dni i w tym momencie buduje to taką narrację takiego trochę spięcia, trochę takiego ciśnienia, które rośnie. Dla nas ten maraton był dość trudny, ponieważ mieliśmy na tym odcinku również taki stage specjalny. To jest nowość w Dakar Classicu. To był stage, w którym punkty liczą się podwójnie, więc można tam po prostu przewrócić całą tabelkę generalną do góry nogami, więc staraliśmy się bardzo uważać na tym odcinku. Odcinek był na tyle trudny, ponieważ polegał nie tylko na jeździe na regularność, ale również na nawigacji, która była oparta wyłącznie na azymuty i na współrzędne, więc było to bardzo trudne. Używałem kilku urządzeń naraz. Wielki stres. Myślałem, że w pewnym momencie mocno się pogubiłem, szybko się odnalazłem i ostatecznie jak już dostaliśmy dostęp do internetu i zobaczyłem, że jesteśmy na 1. miejscu na tym odcinku, to stwierdziłem, że chyba wiem, co robię, więc bardzo mnie to ucieszyło. Co ciekawego na tym odcinku maratońskim? Mieliśmy swoje namioty, mieliśmy racje żywnościowe, które otrzymaliśmy od organizatora, więc sami sobie tą kolację przygotowaliśmy w fajnym klimacie pod chyba 100-milionowym hotelu, ponieważ mieliśmy 100 milionów gwiazdek na niebie, więc było przepięknie. Było dość chłodno,
więc nie ukrywam, że zmarzłem tej nocy. To też nie jest fajnie, ponieważ już czuję gdzieś delikatne przeziębienie i dziś już kuracja na pewno wiedzie. Tutaj już zespół przygotował dla mnie sporą porcję tych wszystkich leków. Oczywiście cały czas na bieżąco mamy pewnego rodzaju substancje, które przyjmujemy oprócz trzymania diety. Oczywiście mamy, główny problem polega na nawodnieniu. Ja osobiście mało piję i wszyscy za mną chodzą, Darek pije te elektrolity, musi się nawadniać i to jest racja, ponieważ z każdym dniem jest coraz trudniej, doba jest coraz krótsza, śpimy coraz mniej, zmęczenie jest coraz większe, widać to po skupieniu, widać to w pewnych momentach. Trenowaliśmy do tego, przygotowywaliśmy się, więc jesteśmy jeszcze nawet nie w połowie rajdu, a już po wielu zawodnikach widać to, że jest ciężko. Odcinki są bardzo wymagające, jest bardzo gorąco, nocą jest bardzo zimno, więc ta różnica temperatur jest bardzo duża, stąd bardzo łatwo się przyziębić choćby. Co mogę powiedzieć jeszcze? Dzisiejszy stage 5 był po prostu przepiękny. Jechaliśmy wśród takich wysokich partii górskich, zjeżdżaliśmy z takich klifów tą wielką 10-tonową ciężarówką, po prostu petarda. Mieliśmy sytuację, gdzie chcieliśmy pomóc, jedno małe auto zakopało się w takim bardzo grząskim piasku i chcieliśmy je wyciągnąć. To było to tak trudne zadanie, że prawie sami się zakopaliśmy. Podjęliśmy 4 próby i niestety musieliśmy ich tam zostawić. Podpowiedzieliśmy im, żeby najpierw się odkopali, czekając na kolejną ciężarówkę, która pojedzie za nami, bo inaczej nie ma opcji wyciągnięcia tego pojazdu. Dziś na koniec odcinka, gdy zobaczyliśmy tabelę wyników, wiemy, że poszło bardzo dobrze. Wygraliśmy 2 stage, czyli stage 4 i stage 5, więc umocniliśmy się w klasyfikacji generalnej, chyba awansując na 8. pozycję, a w rankingu ciężarówek historycznych jesteśmy na 1. miejscu, co nas bardzo cieszy. Wierzymy w to, że dociągniemy do samej mety z takimi sukcesami. Dziś brak nam prawdopodobnie 1 albo 2 punkty do tego, żebyśmy ponownie wygrali generalkę. To pokazuje to, że to skupienie jest na wysokim poziomie i robimy naprawdę dobrą robotę. Bardzo się cieszę, że tu jestem i że możemy realizować nasze marzenia. To jest po prostu petarda. Chcielibyście mieć na swojej ścianie taki plakat naszej ekipy dakarowej, a przy okazji kalendarz na Nowy Rok? Jeżeli tak, to odwiedźcie jeden ze sklepów Autos i zapytajcie o informator kwartalny, w którym też znajdziecie kilka ciekawostek na temat samego rajdu Dakar. Lub po prostu zgłoście się do nas przez nasze media społecznościowe, a my wyślemy go Wam w tradycyjny sposób pocztą. To tyle, jeżeli chodzi o odcinek maratoński, a dzisiaj przemierzają niesamowity dystans, bo 800 km. Na pewno muszą być dobrze zaopatrzeni na taką trasę. Na relację z niego zapraszamy już jutro o godzinie 19. Także jutro ogłosimy zwycięzcę wczorajszego konkursu i pozwolę sobie zdradzić, że przedstawimy kolejne zadanie konkursowe. Do zobaczenia.